Polscy influencerzy nagrywają dziś relacje z Dubaju i mówią: spokojnie, życie toczy się normalnie, dzieci się bawią, restauracje działają, baseny są pełne. I właśnie dlatego ten temat jest tak ciekawy, bo Dubaj nie sprzedaje już tylko hoteli, plaż i wieżowców. Dubaj sprzedaje pewien obraz życia. Życia luksusowego, wygodnego i przede wszystkim bezpiecznego. A Iran, kiedy uderza w Dubaj i w państwa Zatoki, uderza właśnie w ten obraz. I to nie będzie odcinek o heheszkach celebrytów. To będzie odcinek o tym, czym naprawdę jest dziś Dubaj, dlaczego tak mocno przyciąga influencerów i dlaczego ta wojna może być dla tego miasta dużo groźniejsza, niż się na pierwszy rzut oka wydaje. Obejrzyj ten odcinek do końca, a pokażę Ci nie tylko dlaczego ludzie lecą do Dubaju, ale też dlaczego Iranowi może zależeć właśnie na tym, żeby świat przestał myśleć o Dubaju jako o bezpiecznej przystani. Jest czwartek, 12 marca 2026 roku. Wojciech Cegielski, zapraszam na podcast Świat. Wyjaśniamy. Na podcast Świat zaprasza Wojciech Cegielski, korespondent zagraniczny Polskiego Radia. No dobrze, to zróbmy to w kilku prostych krokach, bo jeśli ktoś słyszy dzisiaj Dubaj, influencerzy, wojna, Iran, no to łatwo się w tym wszystkim pogubić. A pod spodem jest całkiem prosty mechanizm, taki, którego często po prostu nie zobaczysz w mediach. Po pierwsze, czym naprawdę jest dziś Dubaj? W Polsce często myślimy o Dubaju w bardzo prosty sposób, że to pustynia, ropa, złoto, luksus i Instagram. Tylko że dzisiejszy Dubaj to już nie tylko naftowa historia. To jest wielka maszyna do przyciągania ludzi, pieniędzy, firm, turystów i marzeń o lepszym życiu. No i teraz uwaga, to jest klucz do całego odcinka. Dubaj nie urósł dlatego, że miał samą ropę. On urósł dlatego, że sprzedał światu bardzo prostą obietnicę. Przyjedź tutaj, tu jest wygodnie, tu jest nowocześnie, tu się zarabia, tu się inwestuje, tu się odpoczywa i co najważniejsze, tu regionalne konflikty kończą się gdzieś daleko za horyzontem. Dubaj przez lata sprzedawał się jako miejsce, które jest trochę ponad tym regionem, jakby obok chaosu, jakby obok wojen, obok całego Bliskiego Wschodu, który wielu ludziom w Polsce kojarzy się po prostu z niebezpieczeństwem. I właśnie dlatego ten mit był tak cenny dla Dubaju. Po drugie, dlaczego Dubaj tak mocno przyciąga influencerów? No bo influencerzy nie jedą tam tylko na wakacje. Oczywiście część jedzie prywatnie, część jedzie, bo może. Część dlatego, że jest tam ciepło, luksusowo i fotogenicznie. No ale obok tego działa jeszcze cały system zachęt, współprac i promocji, który Dubaj budował latami. I tu właśnie zaczyna się sedno. Część tych wyjazdów nie jest spontaniczna, tylko wynika po prostu z działań marketingowych i PR-owych prowadzonych przez hotele, linie lotnicze czy organizacje turystyczne. Mówimy na przykład o press-tripach, o barterach, darmowych atrakcjach, noclegach za publikacje, o systemie, w którym twórca wrzuca rolkę albo stories, a w zamian dostaje konkretną korzyść. Efekt jest prosty. Algorytmy są zalewane tymi samymi miejscami, tym samym stylem życia, tym samym obrazem. No i odbiorca zaczyna mieć wrażenie, że cały świat jest teraz w Dubaju. I to nie jest tylko plotka z internetu. Oficjalnie władze Dubaju i Emiratów od dawna traktują twórców treści jak element gospodarki i promocji. Czyli to nie jest przypadek, to nie jest chaos, to jest cały system. No i jeszcze prościej, Dubaj nie reklamuje się już billboardem, Dubaj reklamuje się cudzym życiem, cudzym śniadaniem na basenie, cudzym basenem, cudzym dzień dobry, właśnie jesteśmy w Dubaju. No i właśnie dlatego polscy influencerzy są tu tylko haczykiem, bo oni nie są sednem tej historii. Oni są częścią większej maszyny. Po trzecie, skąd się bierze cała ta siła Dubaju w internecie? No bo Dubaj stał się nie tylko miejscem, ale marką, a nawet pewnym stylem życia. Takim słowem, które samo w sobie ma coś sprzedawać. Luksus, blichtr, status. Wystarczy spojrzeć na taki drobiazg jak słynna dubajska czekolada. To nie jest przecież wielka sprawa geopolityczna, ale idealnie pokazuje mechanizm. Nie chodzi tylko o produkt, chodzi o opowieść. Nie tylko o smak, ale o aurę miasta. O to, że samo słowo Dubaj ma dziś działać jak magnes. I dokładnie tak samo było z całym wizerunkiem miasta. Dubaj od lat sprzedaje się jako bezpieczny, błyszczący plac zabaw dla globalnej klasy średniej i wyższej. Nie miejsce konfliktu, tylko miejsce ucieczki od konfliktu. Miasto, które mówi, jeśli masz pieniądze, tu wszystko działa.
nawet wtedy, gdy cały region drży. Ale no właśnie, tylko do czasu. Słuchasz podcastu Świat. Po czwarte, i tu wchodzi wojna. Bo ta wojna nie uderzyła tylko w Iran, ale w cały system bezpieczeństwa i biznesu w Zatoce Perskiej. A Dubaj jest chyba najbardziej jaskrawym przykładem miasta, które żyje właśnie z zaufania, mobilności i dobrego wizerunku. Kiedy zaczynają spadać drony, kiedy zamyka się przestrzeń powietrzna, kiedy ludzie nie wiedzą, jak wrócą do domu, to nie pęka tylko rozkład lotów, pęka obietnica. I to jest najważniejszy moment tego odcinka. Wojna nie uderza tylko w budynki czy lotniska. Wojna uderza w poczucie, że tu przecież miało być spokojnie. Dobrze to zresztą uchwycił The Economist. Wojna z Iranem była wstrząsem dla modelu biznesowego Dubaju, bo Dubaj przez lata sprawiał wrażenie miejsca osobnego, odpornego na cały region. A teraz nagle okazało się, że nie jest tak daleko od wojny, jak wielu chciałoby w to wierzyć. No i to już widać nie tylko w emocjach, ale też w biznesie. Bo jeśli chwieje się zaufanie do miejsca, które żyje z inwestycji, nieruchomości, lotnictwa, hoteli czy turystyki, no to już robi się poważnie. To już nie jest tylko temat z Instagrama, to jest temat o pieniądzach, ogromnych pieniądzach. I teraz najważniejsze pytanie. Dlaczego Iranowi może zależeć właśnie na tym? I tu od razu uczciwie. To, co teraz powiem, to jest analiza logiki tej wojny, a nie oficjalny komunikat z Teheranu. No ale ta logika jest dość czytelna. Iran wie, że nie pokona militarnie Stanów Zjednoczonych ani Izraela w klasyczny sposób. Wie też, że nie musi. Jeśli możesz wygrać czołowo, no to próbujesz podnieść koszt wojny przeciwnikowi i jego partnerom, czyli nie tylko rakiety na cele wojskowe, także uderzenie w lotniska, porty, handel, turystykę, nieruchomości i w samo poczucie, że tu przecież miało być spokojnie. Czyli w skrócie, jeśli Emiraty, Bahrajn, Arabia Saudyjska i inni partnerzy USA w regionie zaczynają realnie tracić pieniądze, inwestorów, turystów i spokój, to rośnie też presja polityczna, żeby tę wojnę zatrzymać, żeby nie iść dalej, żeby Waszyngton się opanował. No i z perspektywy Iranu to właśnie może być jedna z niewielu dźwigni, którą Iran jeszcze ma. To jest właśnie to, czego nie zobaczysz w mediach w pierwszym nagłówku. Nie tylko rakiety, nie tylko wybuchy, także ekonomia, psychologia i reputacja. A teraz wróćmy na chwilę do influencerów, bo tu jest najlepszy zwrot całej tej historii. Przez lata ich stories, rolki i zdjęcia pomagały budować mit Dubaju. Mit miejsca, do którego ucieka się od problemów. Miejsca, w którym jest pięknie, bogato i bezpiecznie. Dziś te same relacje działają trochę odwrotnie. Bo kiedy ktoś mówi z leżaka, że wszystko jest normalnie, no to jednocześnie pokazuje coś jeszcze, że wojna doszła już do świata, który miał być od niej odcięty grubą szybą, że rakiety i huk obrony przeciwlotniczej nie są już tylko gdzieś tam na Bliskim Wschodzie, tylko obok hotelu, obok lotniska, obok wakacji, obok instagramowego życia. No i dlatego ten temat tak się klika. Nie dlatego, że Polska nagle odkryła Dubaj, tylko dlatego, że zderzyły się dwa światy. Świat wojny i świat luksusowego kontentu. Świat alarmów i świat basenów. Świat geopolityki i świat rolek. I nagle okazało się, że to wcale nie są dwa osobne światy. Po piąte i ostatnie. Czy ten mit da się odbudować? Pewnie tak. Dubaj ma ogromne pieniądze, świetną logistykę, bardzo sprawne państwo. Już teraz władze próbują pokazywać spokój, ciągłość i business as usual. Ale problem polega na tym, że pewnych rzeczy nie da się po prostu odwidzieć, nie da się odzobaczyć. Nawet jeśli wojna się zatrzyma, ryzyko weszło już do kalkulacji firm, inwestorów i zwykłych ludzi. I to jest chyba najważniejsza puenta. Ta historia nie jest o tym, że ktoś źle wybrał wakacje. To nie jest nawet historia o influencerach. To jest historia o mieście, które zbudowało potęgę na obrazie bezpieczeństwa i o wojnie, która pokazuje, że czasem nie trzeba zniszczyć całego miasta, żeby w nie bardzo mocno uderzyć. Wystarczy podważyć zaufanie do obrazu, który to miasto sprzedaje światu. I teraz pytanie do Ciebie. Czy Twoim zdaniem ten mit Dubaju jako bezpiecznej oazy naprawdę pękł, czy to tylko chwilowe tąpnięcie, po którym wszystko wróci do normy? Napisz w komentarzu, co o tym wszystkim myślisz. A jeśli takie odcinki pomagają Ci zrozumieć świat bez ściemy, to subskrybuj podcast Świat na YouTubie, ale także na Instagramie, Facebooku i TikToku. Wrzucamy też aktualizacje i informacje na bieżąco o Iranie i o innych wydarzeniach na świecie. To był podcast Świat. Koniecznie powiedz o nas swoim znajomym. Ja nazywam się Wojciech Cegielski. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.
To był podcast Świat. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.